dobry, dobry wieczór. Nazywam się Marta Szadowiak i w imieniu pracowniczek i pracowników Nadbałtyckiego Centrum Kultury witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Witam przedstawicielki i przedstawicieli władz państwowych, władz samorządowych, korpus dyplomatyczny, znakomite gościnie i gości, a przede wszystkim nas wszystkich, miłośników i miłośniczki literatury. Od 30 lat opiekujemy się tym gotyckim zabytkiem. Organizujemy konferencje, pokazy filmowe, koncerty, debaty i wystawy. Dzisiaj spotykamy się na szczególnym wieczorze literackim, który zorganizowały dwa ENCEKI. Jestem dumna, że po raz kolejny, ale mam nadzieję nie ostatni, organizujemy wydarzenie z Narodowym Centrum Kultury. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do współdziałania. Spotykamy się w Gdańsku, mieście wolności i solidarności. O zabranie głosu poproszę panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Dzień dobry Państwu. Witam w symbolicznych okolicznościach, bo nie tylko miejsce, w którym się znajdujemy, jak w soczewce, skupia naszą gdańską historię, ale spotykamy się także w przededniu 36. rocznicy wyborów czerwcowych. I myślę, że to, co jest bardzo ważnego i za tą współpracę już pani dyrektor Szadowiak dziękowała, ale chcę też podziękować za to, że myślimy o tej rocznicy nie tylko w kategoriach politycznych. W weekend świętowaliśmy obywatelsko. Ponad 200 organizacji pozarządowych wzbogaciło swoim programem, pokazując, co robią obywatelki i obywatele, wpływając na losy Polski, często tej małej, gminnej, w różnych miejscach. A za chwilę spotkanie z kulturą słowa. Za to bardzo, bardzo dziękuję właśnie Nadbałtyckiemu Centrum Kultury, ale także Narodowemu Centrum Kultury. Pewnie każdy z nas ma jakieś różne myśli po weekendzie, ale myślę, że to, z czym pewnie bohaterka dzisiejszego popołudnia nam się tu kojarzy, to przede wszystkim czułość. Pomyślmy także o sobie, o nas samych, o naszym narodzie z czułością i bierzmy się do pracy. A Państwu życzę dobrego, owocnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze spotkanie stanowi preludium do Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość, które odbywa się w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. O zabranie głosu poproszę panią Martę Cienkowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry Państwu. Ja zupełnie krótko. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie jest częścią programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że Narodowe Centrum Kultury pomyślało o Gdańsku i pomyślało o naszej fantastycznej, wspaniałej noblistce. Myślę, że słowa to są najważniejsze słowa, które mogłabym dzisiaj wypowiedzieć, to, żebyśmy trzymali się razem, żebyśmy ważyli każde słowo i żebyśmy myśleli o tym, że słowa naprawdę bardzo dużo znaczą, przede wszystkim te wypowiadane. Więc przed mistrzynią słowa ciężko jest cokolwiek powiedzieć, co będzie lepsze niż to, co powie ona. Więc myślę, że skupmy się teraz na tym spotkaniu z fantastyczną mistrzynią słowa, naszą noblistką Olgą Tokarczuk. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście tutaj dzisiaj tak tłumnie i mam nadzieję, że tą prezydencję właśnie w takim gronie, fantastycznym, dużym gronie, wielkim audytorium spędzimy do końca. Dzięki. Wiele ważnych słów padło już z tej sceny, ale zebraliśmy się jednak tutaj, aby zanurzyć się i ukoić w słowach czułej narratorki. Przed Państwem na scenie Olga Tokarczuk w rozmowie z profesor Magdaleną Barbaruk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Nie muszę oczywiście przedstawiać Olgi Tokarczuk, choć mogłabym to zrobić, wymieniając wszystkie prestiżowe nagrody, które otrzymała i książki, które napisała, zbiór esejów
powieści, opowiadania. Natomiast chciałabym zacząć może trochę inaczej, tak jak w pewnym opowiadaniu, być może mniej znanym, Wieczór autorski, Olga Tokarczuk napisała o nobliście z 1929 roku, czyli prawie 100 lat wcześniej, Tomaszu Mannie. Człowiek ogólny, uniwersalnie europejski, pisarz, stoicko mądry, stoicko neutralny, który mówi jasno, ale monotonnie. I wydaje mi się, że to opowiadanie, czy właściwie ten fragment, który oczywiście jest trochę przewrotny, jak wszystko u Olgi Tokarczuk, pokazuje nam, że dzisiaj w tym ważnym miejscu i ważnym dniu jakby takie myślenie już się nie sprawdza. To mówienie jasno, monotonnie, ogólnie, uniwersalnie, europejsko okazuje się czymś takim może i eleganckim i może i wygodnym. Natomiast dziś taka formuła, która tytułuje też zbiór tekstów Hannah Arendt, Myślenie bez poręczy, okazuje się czymś koniecznym, właściwie takim aktem myślenia, który Olga Tokarczuk uprawia i w swoich tekstach, ale też spotykając się z Państwem, coś takiego, co właściwie opiera się na takim zmyśle rzeczywistości. Znowu to jest kategoria, którą mogą Państwo znać od Isaiaha Berlina. I chciałabym pierwsze pytanie skierować do Olgi o to, no dzisiaj jesteśmy po wyborach, jesteśmy też w momencie, kiedy czujemy różne rzeczy, myślimy, natomiast przeżywamy pewien rodzaj takiej konfuzji, która właśnie nie zwalnia nas z tego myślenia, natomiast tej poręczy nie mamy. I moje pytanie byłoby, czy taka formuła jako myślicielka, że dzisiaj z Tobą rozmawiam jako myślicielką, rozmawiałam już kiedyś z Tobą jako taką posthumanistką, spotykałyśmy się już w innych sytuacjach, natomiast tu i teraz, w Gdańsku 3 czerwca na forum Europa z widokiem na przyszłość, wydaje mi się, że potrzebujemy też, i przepraszam, jeżeli niewygodnie Ci w tej roli, ale myślicielki, taką jaką była też Hannah Arendt. Będę protestować bardzo mocno. Siedzę tutaj przed Państwem jako pisarka, zdecydowanie jako pisarka. Nie roszczę sobie żadnych wyobrażeń na temat jakiejś mojej innej roli, ba uważam, że przyjmowanie innych ról nie jestem gotowa do przyjmowania innych ról. W psychologii mówi się w takich sytuacjach o personie. To jest taka nasza zewnętrzna, oficjalna część, która kontaktuje się z zewnętrznym światem, chroniąc w jakimś sensie to nasze ja wewnętrzne, które może być delikatne, może być szalone. I ja przez Nagrodę Nobla dostałam bardzo silną personę. Dostałam maskę, która się nazywa Olga Tokarczuk. Po nocach fantazjuję, że się nazywam inaczej i że jestem kim innym, ale potem wstaję rano i wchodzę, kiedy tylko zjeżdżam do miasteczka po zakupy i już ludzie widzą mnie przez tą personę. Troszkę to jest męczące, prawdę mówiąc, ale też troszkę budzi wyzwanie, bo ludzie mi zadają pytania, oczekując ode mnie odpowiedzi na takim poziomie, do którego ja nie mam kompetencji bardzo często. Więc jestem tutaj pisarką, odpowiadam jak pisarka i odpowiadam jak prywatna osoba. Kocham Gdańsk i w Gdańsku chcę się czuć jak w domu i zapomnijcie, proszę Państwo, że występuję tu jakoś przed Wami i że będę rzucała jakieś mądrości. Jak mnie zapytałaś na początku, o tym, o tej zmianie mówienia czy komunikacji, która nastąpiła bardzo szybko, głównie z powodu mass mediów i mediów internetowych, do których każdy ma dostęp i każdy jakby jest stacją nadawczą swojego jakby komunikatu, to pomyślałam sobie, że tego, czego najbardziej się boję w czasie takich wystąpień, to jest tak zwane palnięcie. Ponieważ myślę spontanicznie, żywo i jak rozmawiam z ludźmi, bo traktuję takie spotkanie jak rozmowę, to też przychodzą mi do głowy pomysły, których jakby nie wypróbowałam, nie zastanawiałam się nad nami, nie są niczym przygotowanym. I bardzo często dzieje się tak, że media
podchwytują właśnie to takie palnięcie, wyciągając je z kontekstu, robiąc z tego lidy, nagłówki, mieląc potem na różne sposoby. I pomyślałam sobie, że to nie powinno być tak, że się boję takich palnięć, że moje myślenie składa się z takich palnięć, że wiele z tych palnięć jest oryginalnych i posuwa rozumienie różnych spraw do przodu. Więc jak coś palnę, to nie będę się tego wcale wstydzić tutaj. Wspaniale, że to mówisz. Tak, brawa, ale palnięcie i prawo do palnięcia wydaje mi się też jakimś rodzajem przejawu wolności politycznej. I chciałam, oczywiście wolność polityczną można, rozumieć tak, że po prostu swobodnie, dobrowolnie idziemy zagłosować, ale też na przykład dla Arendt, ale i dla osób, które po prostu piszą, samym przejawem wolności politycznej jest możliwość przemawiania. Czy dla ciebie na przykład przemawianie, tak jak dzisiaj się spotykamy, jest jakimś jeszcze innym sposobem komunikowania się niż na przykład pisanie? Bo to i to, wydaje mi się, jest bardzo polityczne, bez względu na to właśnie, o czym mówiłam, o tych takich gestach, które są święcone jako nasze obywatelskie i demokratyczne takie przywileje. Ale to jest ciekawe, że Hannah Arendt tak powiedziała, bo mi się to wydaje zupełnie anachroniczne, przemawianie. Ona mówiła działanie i przemawianie, No, ale wydaje mi się, że to działanie. działanie u niej mniej się realizowało. My głównie działamy poprzez przemawiania. Tak mi się wydaje, chociaż czasem coś udaje nam się zrobić. Może to będzie zaskoczeniem dla ciebie i może dla państwa też, ale jakoś nie wierzę w przemawianie. Od tego momentu też, kiedy dorwały się do występów publicznych różne agencje PR-owe i wszyscy wyglądają tak samo w takich granatowych garniturach i stoją tak. I tak kręcą palcami i mówią takie rzeczy, które już dawno zostały powiedziane wiele razy i nic nowego z tego nie... Wydaje mi się, że to jest bezsensowne, że jedynym takim wartościowym aspektem polityczności, szeroko rozumianej polityczności jest działanie, aktywność. To nie musi być działanie na scenie i w świetle reflektorów. To są drobne rzeczy, które robimy. I też sobie myślę o tym, chciałam powiedzieć wam o moim rozumieniu polityczności. Dla mnie polityczność, parlament, politycy, wybory, to jest jakby wisienka na torcie tego, co rozumiem przez polityczność. Rozumiem przez polityczność głębokie, ludzkie zaangażowanie jednego człowieka na rzecz wspólnoty. To jest bardzo stare i takie potoczne i takie zdrowe rozumienie tego. I wiem, że nie wszyscy ludzie są zaangażowani. W ogóle jesteśmy różni. To jest podstawowe prawo, od którego się powinno zaczynać każde posiedzenie Sejmu, każda msza w kościele. Ludzie, jesteśmy różni i w tej różnorodności jest nasza siła i nasze przygotowanie do kryzysów i nasza mądrość, ponieważ możemy odczerpać wzajemnie od siebie to, czego sami nie mamy. Jesteśmy różni i ja na przykład nie wyobrażam sobie, że mogłabym przemawiać na jakimś wiecu. Słowo przemawianie rzeczywiście chyba się trochę zestarzało. Ona też mówiła o dyskutowaniu, czy możemy mówić o dyskutowaniu na forum publicznym. I tak przypomina mi się twoje zdanie, to co mówiłaś o literaturze. Kiedyś literatura to przestrzeń, w której prywatne staje się publiczne. I też w innym miejscu mówiłaś, czym się różni literatura od takiej, można powiedzieć, publicystyki. Publicystyka czy fakty to byłoby umarł mąż, potem umarła żona i coś tam jeszcze było. Natomiast literatura zaczyna się wtedy, kiedy umarł mąż, a potem ze smutku umarła żona. Być może było na odwrót. Tak, a w każdym razie, kiedy się pojawia jakaś interpretacja faktu. Tak, i wtedy się zaczyna się jakieś dlaczego. Nawet jeżeli nie padną jakieś konkluzje, nadal możemy nic nie wiedzieć. I tak samo chyba jest z tym dyskutowaniem o wartościach, o sprawiedliwości. Nawet jak nie padną konkluzje, to stajemy się trochę bardziej sprawiedliwi, chyba wolni. Czy też uważasz, że to jest takie szczerze, już właściwie to dyskutowanie i przemawianie? Pozwól mi dokończyć, że o tej polityczności, jak ją rozumiem. Więc niektórzy ludzie mają jakoś bardzo tak silnie wdrukowane to, że istnieją sytuacje, kiedy interes indywidualny
może być mniej ważny niż interes wspólny. W związku z tym muszą się wycofać z realizacją swojego indywidualnego interesu. I ja tak rozumiem politykę. To znaczy, że są wartości, które przyczyniają dobra większej ilości ludzi niż tylko ja. Czasami też tam, gdzie tej zasady nie ma polityki, tylko staje się populizm albo w ogóle realizacja swoich konkretnych pragnień i potrzeb za pomocą narzędzia zwanego polityką. I politykę rozumiem właśnie w taki sposób, że jesteśmy w stanie zrezygnować z części naszej własności, naszego czasu, naszego komfortu ku dobru większemu niż my jesteśmy. Dobru rodziny, dobru lokalności, dobru jakiejś większej społeczności, dobru wspólnoty językowej, kulturowej itd., itd. I w ten sposób rozumiem uprawianie polityki, to znaczy wynajdowanie takich rozwiązań, które by szły ku dobru, ku większemu komfortowi większej ilości ludzi. Więc na przykład, kiedy obserwowałam różne kampanie wyborcze, nie tylko tę ostatnią, ale i tamtą, to bardzo często widziałam takie postawy ludzi, którzy mówili: o, on podniesie emerytury, to ja na niego głosuję. I to nie jest już postawa polityczna, prawda? To nie ma nic wspólnego z polityką. To jest jakby obstawianie swojego własnego interesu. Bardzo często też to wszystko nie wychodzi, bo potem ci politycy się wycofują z tych swoich obietnic i nic nie wychodzi tam właśnie z tego, co zostało na początku powiedziane. Nie wiem, dlaczego jedni ludzie mają taką umiejętność dążenia ku dobru większemu niż ich indywidualne, a inni nie mają. Być może to jest kwestia temperamentu, bardzo możliwe, że to jest kwestia wychowania, bo to jest też coś innego niż patriotyzm. Patriotyzm to słowo, które ma ogromną, długą tradycję i które odnosi się głównie do ludzi, których postrzegamy jako swoich na jakimś określonym terytorium w sytuacji pewnych określonych wartości, które łączą język, religia, kultura, nie wiem, wspólny wódz, wspólna pamięć, przeszłość i tak dalej. Ale to, o czym ja mówię, jest czymś większym niż patriotyzm. To jest też ciekawe, co mówisz a propos słów patriotyzm, czy można by tutaj też słowo naród przywołać. Napisałaś coś takiego kiedyś: kultura to skomplikowany proces utrzymywania równowagi pomiędzy językami prywatnymi i zbiorowymi. I właściwie dochodzi też czasem do takich porwań, jak pisałaś, słów do języka zbiorowego, właśnie jak patriotyzm czy naród, kiedy one zaczynają coś innego znaczyć. I mówisz, że tylko wtedy jedyną terapią jest literatura, ale może chciałabyś to rozwinąć, bo rzeczywiście chyba potrzebujemy tego właśnie takiego, na te porwania reagować. Bardzo się dobrze czuję, jak przechodzimy już na takie przestrzenie związane z literaturą, ponieważ ja często i mocno powtarzam, że literatura jest najbardziej wyrafinowanym językiem, najbardziej wyrafinowanym sposobem komunikacji między ludźmi. Bez względu na to, czy należą do tego samego języka, czy do tego samego narodu, czy do tej samej kultury. I dobra literatura ma coś takiego, że przekracza te granice tak, jakby one zupełnie nie istniały. Oczywiście ma takie narzędzia, przepraszam tłumaczy za użycie wobec nich słowo narzędzie, które pozwalają przekraczać te granice, ale to, myślę, jest w literaturze to, co mnie zafascynowało od dzieciństwa w tym wszystkim, że czytając powieści, bo to głównie uważam, jak mówię literatura, to przepraszam wszystkich poetów, eseistów i dramaturgów, ale zawsze mam na myśli powieść jednak, to natychmiast czytając dobrą powieść wchodzimy w świat, który nigdy nie będzie nam dany do doświadczenia. Stajemy się inną osobą, przeżywamy inne życie, w innym klimacie, w innych czasach, w innym ciele. Zaczynamy rozumieć cudze motywacje, których nigdy w swoim życiu nie będziemy mieć możliwości wypróbowania. Czyli właściwie rozbudowujemy
świadomość, stajemy się więksi, szersi, potężniejsi i bliżsi innym ludziom, którzy nas otaczają, ale też których w ogóle nigdy nie poznamy. I tak sobie myślę czasami, że o ile literatura z uporem pokazuje nam przez lata, że różnice między ludźmi są mniejsze niż nam się wydaje, o tyle polityka działa w zupełnie innym kierunku. Polityka cały czas podkreśla, jesteśmy różni, ale w taki sposób zły różni. To znaczy oni i my. My musimy postawić na swoim, bo oni coś tam. Podkreśla różnice, które nie są do przejścia. To tak bym powiedziała, taki wymiar socjologiczno, nie wiem, nawet jakiś taki metafizyczny literatury. Ja mam dziś wspaniałe twoje zdanie, co jeszcze literatura może, bo tutaj chyba nie padła taka kategoria prawdy. Wydaje mi się, że powiedziałaś gdzieś, czy napisałaś, że właściwie w tym świecie kłamstw, manipulacji komunikacyjnych fikcja staje się właściwie takim najlepszym, najdoskonalszym medium prawdy. No, bo to jest to wielki temat. Prawda i dziś, co myślimy o niej i jak wobec niej, jak nie potrafimy jej zdefiniować. I jak nadana jest, jak poddana, jaka jest delikatna i właściwie jak w tym całym zamieszaniu nie możemy jej wymacać na nowo. Dzisiaj tutaj do Państwa jadąc, zobaczyłam w internecie, na Facebooku, jakieś takie wyznania, które napisała Olga Tokarczuk i które mają konkretne tam, nie wiem, znaczenie i są polityczne i ukierunkowane w jakimś kierunku i wszystko jest okej, bardzo pięknie sformułowane i w ogóle, tylko że ja tego nie napisałam. I zaczęłam dzwonić w ogóle po ludziach, na których stronach to znalazłam, skąd to wzięliście. I wygląda na to, bo to się zawsze wokół wyborów pojawia, że to jest to samo już, co było w poprzednich wyborach, tylko zmieniają się nazwiska i ktoś podszywa się pode mnie i komunikuje niejako w moim imieniu. Właściwie odwołanie tego jest niemożliwe, bo to jest tak podawane, tak szerowane, że już nie dojdziesz. A jak dojdziesz już za 2 tygodnie czy miesiąc, to będzie już kompletnie nieaktualne. Więc zdałam sobie sprawę z tego, no właśnie jak kruche to wszystko jest, w czym uczestniczymy i jak łatwo jest oszukać, zmienić, zamotać czyjeś myślenie o kimś innym i jak nie umiemy sobie kompletnie z tym radzić. Więc to, co mówiłam o literaturze, mówiłam w takim sensie, że literatura odwołuje się do tego, co jest podstawowe, fundamentalne, do naszego przeżycia, do naszego podstawowego, fundamentalnego przeżywania rzeczywistości danej, zwanej naszym życiem. Tam, gdzie się nie różnimy specjalnie w stosunku do miłości, do śmierci, do narodzin, do radzenia sobie z wykluczeniem, do działania ku zmianie świata. Te wszystkie rzeczy możemy odszukać w literaturze i się z nimi zidentyfikować. Więc to jest taka prawda podstawowego ludzkiego doświadczenia, prawda egzystencjalna, tak bym to nazwała, nie wchodząc w definicję prawdy. Zresztą to jest raczej pytanie do ciebie, co dzisiaj socjologowie, filozofowie, jak dzisiaj definiują prawdę w tym czasie zamętu? O, to też uchylę się od tego pytania, bo mogę, ale wydaje mi się, że tutaj a propos prawdy, to coraz mocniej docenia się walory takie, można powiedzieć, wyobraźniowe i przypomina się na przykład, że Kant, jego największym odkryciem było odkrycie dla porządkowania. Mamy coś takiego jak naoczność, ale mamy coś takiego jak ogląd. Kiedy nie ma takiej władzy poznawczej jak wyobraźni, one się nie mogą spotkać. Nie możemy utworzyć jakiejś syntezy. I wydaje mi się, że no może Kant nie pisał o literaturze w taki sposób, jak my teraz mówimy o niej. Natomiast wydaje mi się, że ta wyobraźnia jako coraz bardziej się rozpycha wszędzie, także w nauce o poznaniu i to mi się wydaje, że idziesz tutaj w sukurs albo właściwie powiedziałabym nawet śmiało wyprzedzasz to, co się w humanistyce i także chyba w naukach przyrodniczych mówi, prawda, że człowiek ewolucyjnie jest tym bez opowieści właściwie jest niezdolny do funkcjonowania.
Co o wyobraźni mogłabyś powiedzieć jako takiej sile poznawczej? Gdzie ją lokować właśnie? Czy ona jest po tej stronie moralnej, tak bym powiedziała, czy ty po stronie analitycznej, rozumowej? Czy może jest jeszcze jakąś inną siłą, której nie potrafimy tak opowiedzieć? Jestem przekonana, że wyobraźnia jest funkcją rozumu, tak samo jak intuicja. I że rozum to jest coś, co należałoby dziś już w świecie po oświeceniu definiować dużo szerzej, zważywszy na wszystkie wyniki, rezultaty eksperymentów naukowych i badania neurologiczne, biologiczne i tak dalej. Więc rozum nie jest tylko prostym dążeniem do prawdy i upraszczaniem, bo to jest takie trochę oświeceniowe rozumienie rozumu, że żeby zrozumieć rzeczywistość, musimy ją narysować najlepiej takie kratki i poumieszczać i wtedy zobaczymy, jak ona wygląda. Ona zostanie ustrukturyzowana i wtedy będzie nam łatwiej tę strukturę zrozumieć. A więc uprościć to wszystko. Brzytwa Ockhama, mimo że jest średniowiecznym wynalazkiem, ale jednak bardzo dobrze tutaj pasuje. Tymczasem rozum nie działa bez emocji. Dzisiaj to już wiemy z badań naukowych. I taką najbardziej rozwiniętą, bardzo wyrafinowaną funkcją rozumu jest umiejętność przetwarzania danych na wyjściu w dane, które porzucają czy odchodzą od tej pierwszej bazy danych i potrafią je przetworzyć w taki sposób. Tutaj chyba najbardziej pasują właśnie takie porównania komputerowe. Potrafią przetworzyć je w nowe zbiory danych i tym jest właśnie wyobraźnia. Wyobraźnia, która się bawi możliwościami, która korzysta z tego, co już wiemy i tworzy z tego nowe obrazy, nowe wyobrażenia, nowe funkcje, nowe słowa, nowe pojęcia. To jest też tak, że kiedy przyglądamy się na przykład fantastycznym zwierzętom z mitologii czy ze starych rycin, z opisów dawnych świata, to każdy z tych stworów nie jest niczym nowym, jest jakąś hybrydą stworzoną z tego, co już wiemy, prawda? Jest jakąś częścią żyrafy połączonej ze słoniem i z kotem, bo ludzki rozum i umysł nie jest w stanie wytworzyć czegoś nowego tak ad hoc, aczkolwiek to jest jakby też inna sprawa, możemy do tego wrócić, ale raczej przetwarza to, co ma dane i łączy w nowe konfiguracje. To się nazywa kreatywnością. Więc wyobraźnia jest jak najbardziej funkcją rozumu. I wydaje mi się to a propos tego, o co pytasz, dlaczego teraz wyobraźnia tak wchodzi do akademii. Dlatego, że chyba nigdy poziom lęku zbiorowego nie był tak duży jak teraz. Bo trochę jakby utraciliśmy kontrolę nad rzeczywistością, przestaliśmy ją rozumieć. Stare struktury wyjaśniające rozpadają się na naszych oczach. Żyjemy pod groźbą zagrożenia nie tylko dla naszego zdrowego rozsądku i rozumienia faktów i ogarnięcia tego wszystkiego, ale także wobec bezpośredniego zagrożenia życia całych społeczności. Więc uruchamiają się mechanizmy, które szukają nowych rozwiązań. Dla mnie dowodem na coś takiego jest niesamowity zdrowy duch i wybuch science fiction, który się dzieje na naszych oczach. Zresztą też jak się przyjrzycie Państwu tej takiej trochę jakby ubogiej siostrze, mówię to z sarkazmem, mainstreamu i prawdziwej literatury, to ona rośnie w siłę, mówię o science fiction, wtedy, kiedy czujemy się zagrożeni, kiedy czujemy się niepewni. Ogromne, wielkie dzieła science fiction powstawały w okresie zimnej wojny. To chyba był rozkwit wtedy tych największych książek, powieści science fiction, które weszły w ogóle potem szybko do popkultury, do filozofii. I dzisiaj mamy sytuację podobną. Umysł szuka rozwiązań na peryferiach, ponieważ go już nie znajduje w centrum, ponieważ już nie ma odpowiedzi tutaj w tym wszystkim, co znamy.
więc trzeba wystawić trochę głowę dalej i szukać gdzieś spoza. Więc ja bardzo ufam science fiction i ufam tej kreatywności ludzkiej wyobraźni, która tam znajduje sobie miejsce do tworzenia cudownych idei, które dzisiaj są może traktowane oczywiście z przymrużeniem oka, jako rozrywka, jako taka uboga rozrywka czy popkulturowa rozrywka, ale za 20-30 lat wejdą do mainstreamu jako dzieła literatury albo jako coś, co zainspirowało nauki społeczne albo filozoficzne. Tak, może jeszcze o tej wyobraźni chwilę, ale w innym kontekście, właśnie takiego obowiązku, który mamy, nie tylko po prostu, że my sobie teraz nie pracujemy poważnie, tylko wyobrażamy, więc to jest nasz rodzaj takiej kreatywności. Tutaj mówiłaś też o tym, że my się coraz bardziej boimy, dlatego wyobraźnia jest coraz bardziej konieczna i tu rzeczywiście widać taki zwrot w humanistyce, te rzeczy, które były kiedyś związane z przeszłością, jak na przykład cały dyskurs o historii, czy definiowanie, czym jest historia, czy o dziedzictwie, nagle zaczyna być utożsamiany właściwie z przyszłością, a kiedy mówimy o przyszłości, to nie możemy bez wyobraźni sobie poradzić. I Ewa Domańska, profesorka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mówi właśnie, że historycy nie mają wyobraźni i że trzeba ich tego jakoś tam uczyć. I jak myślisz, a propos tych takich naszych obowiązków wobec jakie nakładamy na naukę też, takich antycypacyjnych, to czy tutaj w literaturze można by upatrywać takiego, powiedzmy, zestawu dla historyków, co byś tam jeszcze oprócz science fiction umieściła, bo chyba Ewa Domańska nawet też mówiła, nie wiem, czy znasz jej te wypowiedzi o science fiction, ale tutaj wydaje mi się, że są jeszcze jakieś inne opowieści, takie gotowe, które tkwią i buzują w kulturze. Ty bardzo dobrze jesteś w tych starych pokładach kultury, które mogłyby nam pomóc się trochę ratować jakby w tym świecie, bo skoro już historia nie ma tylko powiedzieć, co było, ale jak mamy właśnie żyć dalej, jak mamy się uratować, to co z takich opowieści ratowniczych byśmy tak mogły przypomnieć jakoś tutaj, skoro już tu jesteśmy? Jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo i popkultura do nich sięga, mimo że nie zawsze sobie to uświadamiamy i nie zawsze to widzimy. Ja pamiętam, że miałam taki okres w życiu, kiedy oglądałam seriale, te takie seriale najbardziej wciągające i rozpoznawałam, jakie tam są mity użyte, jakie takie jakby całostki mitów, takie mitologemy, które są wzięte wprost, najczęściej z greckiej mitologii, ale nie tylko, z różnych mitologii. Mitologia jest naszą wspólną historią naszej psychiki zbiorowej. Jest to strasznie ważne, to co mamy i pielęgnowanie tego należy do kultury. I kultura się jakby wyrabia w tej pielęgnacji mitów, czy nam się to podoba, czy nie. Cały czas teatry jednak grają stare sztuki, a jak grają nowe sztuki, to zaprzągają do tych nowych sztuk stare sposoby rozumienia, opowiadania czy przedstawiania problemów. Jest to dla mnie oczywiste, że nie uwolnimy się od tego, dlatego że w taki sposób pracuje nasza psychika. I nawet podejrzewam, jestem jungistką, nawet gdyby nam nasze mamy i nasi ojcowie nie opowiadali tych starych baśni i mitów, to i tak gdzieś w pamięci zbiorowej one tkwią jako odziedziczone sposoby kojarzenia faktów, budowania kontekstów. Ja robię to zupełnie świadomie i od początku mówiłam, że kiedy piszę, odwołuję się do mitologii, sprawia mi to ogromną przyjemność, ponieważ mam też poczucie uczestniczenia w czymś, co jest większe ode mnie. To nie ja wymyślam swoje książki, ja tylko zbieram z tego, co wokół mnie, tego, co było i tego, co się teraz dzieje i dodaję jeszcze trochę wyobraźni i lepię z tego nową całość w taki sposób, żeby się skomunikować z kimś, kto jest po drugiej stronie. Gdyby tego kogoś nie było, gdyby nie było was, ludzi, którzy czytają,
prawdopodobnie nie pisałabym. Naprawdę są lepsze zajęcia niż siedzenie przy biurku i walenie w klawiaturę. Jest to rodzaj komunikacji, zależy mi na tej komunikacji. Chcę, żeby ktoś, kto przyjdzie potem z książką do podpisania, czy będzie ze mną rozmawiał, żeby mi powiedział, a słuchaj, wiesz, strasznie podobnie to widzę jak ty. Rzeczywiście rzuciłaś nowe światło na to, ale ja też bym coś powiedział. Ja widzę twoją opowieść też w taki sposób i opowiada mi o tym. To jest najpiękniejsze, co może się wydarzyć. Mój tekst napisany, zwany powieścią, jako pretekst do komunikacji z innymi ludźmi. To jest coś cudownego i świadomie nawiązuję tam do mitów. Anna In w Grobowcach Świata, moja książka ukochana. To jest taka książka, jakbym miała dużo dzieci, to by było takie dziecko szczególne, takie dziecko indygo, takie dziecko trochę dziwne, miało kłopoty w szkole, potem musiałam gdzieś policja raz zgarnęła to dziecko, ale w końcu wyszło na swoje i w ogóle poradziło sobie ze wszystkim. To jest taka książka, która jest moją współczesną, ale myślę, że też naszą wspólną interpretacją jednego z kilku najstarszych mitów ludzkości. I to, że ten mit da się opowiedzieć po tych 5000 lat i on nadal oddziałowuje i ludzie to czytają i przejmują się tym wszystkim, to udowadnia tę moją tezę, że te mity są żywe i że one mają jakieś takie właściwości psychiczne, które są leczące, które nam jakby leczą tę porwaną materię naszej psychiki i mogą działać absolutnie stricte terapeutycznie. To jest też mit, do którego często nawiązuje mit miejsca, genius loci, mit, kiedy jest powiązania naszego z gruntem, z tym, co jest naokoło nas i co nas tworzy i co my oddajemy temu czemuś najbliższemu w otoczeniu. To jest mit budowania społeczeństwa, łączenia się i dzielenia. I tak każdą książkę pod tym kątem mogłabym sobie opowiedzieć jako jakiś rodzaj współuczestniczenia w tych mitach, które już zostały napisane przede mną przez innych ludzi. Ja chciałam Ci szczególnie podziękować za postać może nie mityczną, historyczną albo apokryficzną, która do Ciebie chyba przyszła jako jedna z pierwszych, czyli Okumernis i Paschalisa, ponieważ jako Dolnoślązaczka można powiedzieć, doświadczyliśmy od Ciebie takiego niezwykłego daru, prawda? Jakim w latach 90., w 98 roku było opublikowanie Domu Dziennego, Domu Nocnego. Ta książka była takim świeckim cudem. Nie tylko ja to tutaj oczywiście mówię i myślę, że wielu się zgodzi, prawda, że społeczeństwo, czy właściwie grupa jakaś, można powiedzieć, przesiedlonych, niemych ludzi, którzy nie odnajdują sensu w praktykach, mimo że są bardzo pracowici. To wszystko, co działo się po 1945 roku na Dolnym Śląsku, ale myślę, że Gdańsk tutaj też może znaleźć jakieś swoje tutaj dowody wdzięczności. Było jakimś rodzajem takim znalezienia takiego mitu nowego, właśnie już nie w mitologicznej postaci, ale jak to znalazłaś, Paschalisa i Kumernis? To jest dla mnie taki przykład właśnie zrealizowanej nadziei radykalnej, kiedy możemy działać dzięki tej powieści, a właściwie zobaczyliśmy już, że ona się potwierdziła. Ty tylko nam to opowiedziałaś, podałaś jakąś historię, z którą my mogliśmy się utożsamić, rozpoznać. Więc to jest rzeczywiście dla mnie taka arystotelesowska, wspaniała, mężna książka, taki rodzaj dowodu wyobraźni, którą czasem zdarza się pisarce, pisarzowi, można powiedzieć, skomunikować i przekazać dalej. Więc może to nie tylko Kumernis, może nie tylko Paschalis, ale jak to się stało właśnie, że taki rodzaj... Też opisujesz to jakoś tam częściowo już, ale wydaje mi się, że to jest też znakomita okazja, żeby o tym opowiedzieć dziś, kiedy tej nadziei potrzebujemy. Zwłaszcza, że do tego tematu wracam w książce, którą teraz piszę, więc ja go zawracam z powrotem do tego miejsca. Ale, bo wydaje mi się też, to teraz mi przyszło do głowy, że każda książka jest, w moim przypadku najpierw powiem, a potem spróbuję uogólnić. Każda książka, którą napisałam, jest odpowiedzią na jakiś brak. Że
dokonując refleksji, żyjąc, przeżywając, myśląc, kochając, czując, czegoś mi gdzieś brakowało w przestrzeni i rodziła się potrzeba do tego, żeby ten brak wypełnić, żeby załatać dziurę, załatać sieć. I Dom dzienny, dom nocny to jest książka, która wzięła się z takiego braku zakorzenienia, braku jakby niemożliwości rozpostarcia się w tej przestrzeni, jaką powinna mieć każda, tak mi się wydawało, każda ludzka jednostka, która czuje się bezpieczna w tym swoim habitacie, nie wiem jak to powiedzieć, gdzie jest. I moi dziadkowie przybyli na Dolny Śląsk i znałam te wszystkie opowieści związane z różnymi niemożnościami, z obcością, z pustymi mapami. I zaczęłam tę książkę pisać w momencie, kiedy kupiliśmy dom, rozwaloną ruderę na Dolnym Śląsku i znalazłam się w pustce z tym domem. Cała moja psychika domagała się opowieści. Zdałam sobie z tego sprawę, że nie można mieszkać w miejscu, które się z niczym nie kojarzy, które do niczego nie nawiązuje, które nie ma żadnego kontekstu. I jeżeli czegoś takiego nie ma, to należy to stworzyć. I wtedy sobie pomyślałam, że cóż to za przywilej mam, cóż to za przywilej mają pisarze, pisarki, którzy znaleźli się w takich miejscach jak Dolny Śląsk, jak nie miejsca, jak miejsca nigdzie, jak coś, co nie zostało, nie jest w historii, nie ma tradycji, nie śpiewa się piosenek na ten temat. Tak, Warszawa jest taka pełna, prawda? Wszystko tam jest już, nic tam właściwie nie można włożyć do tej Warszawy. A tutaj jeszcze nawet nie Wrocław, który ma jakąś historię zapisaną i widoczną, tylko jakaś mała wieś w Sudetach, której no po prostu nic o tym wszystkim nie wiadomo. Nie wiadomo, jacy ludzie tu żyli, co się tutaj działo. Więc ten skandal braku był absolutnym powodem napisania tej akurat książki. Ale myślę też, że inne skandale, innych braków były powodami napisanych innych moich książek. I natychmiast przychodzi mi do głowy oczywiście księgi Jakubowe, prawda? Jak to możliwe, że my wiemy tyle o Holokauście, że mamy tyle rzeczy napisanych o Żydach, o stosunkach, o mnóstwo w ogóle muzeów i tak dalej, ale nie mamy pojęcia, jak to wyglądało w historii, skąd ci Żydzi, skąd są, na ile oni są nami, a my jesteśmy nimi, co to w ogóle jest ten Żyd. I można było sięgnąć jeszcze dalej, do średniowiecza na przykład, ale tam już nie znalazłam materiałów. Ale tutaj okazało się, że istnieje XVIII-wieczna historia, tak nieprawdopodobna, że została zupełnie zapomniana, zamieciona pod dywan i wymieciona w ogóle ze wspólnej pamięci. I satysfakcja wyciągnięcia tej opowieści, nadania jej ciała, nadania jej jakby biegu, kolorów, emocji, była czymś naprawdę ogromnym. Dała mi siłę, żeby pracować nad tym tak długo i tak intensywnie. I wydaje mi się, że ta powieść jakby załatała jakąś dziurę w tym XVIII wieku. I właściwie tak też można każdą swoją tę powieść rozpatrzyć pod kątem braku, jaki ona zaszywa. Zupełnie wstrząsające dla mnie było przeczytanie w jednym z esejów w Czułym narratorze, kiedy napisałaś, że rodzice zabrali cię jako 6-letnią dziewczynkę do Auschwitz i że właściwie nie wiesz, czy to jest dobrze, czy to źle, ale to doświadczenie właściwie zmieniło ciebie tak, że już właściwie byłaś wyczulona na ten brak. I kiedy nawet byłaś w Warszawie, były lata 80., to nie widziałaś strajków, nie widziałaś stanu wojennego, tylko myślałaś ciągle o tym braku, który jest właściwie taką synonimem, nie wiem, kondycji ludzkiej. Tak? To rzeczywiście jest taki rodzaj, można powiedzieć, wydarzenia, takiego fundamentalnego dla twojego życia, który odcisnął się. Ta wizyta w Auschwitz. Tak. Tak, ale widziałam strajki i brałam w nich udział. Byłam na milicji, zabrali mi plecak, dostałam pałą, brałam w tym wszystkim udział. Ale tak, myślę, właśnie nie wiem, jak to oceniać. Czy moi rodzice byli młodzi, szaleni, uznali, że dziecko trzeba edukować od początku. Ja myślę, że
bo też takie małe dziecko nie rozumie tego wszystkiego, co widzi, więc oni mieli kontrolę nad tym, ile mogli mi wyjaśnić, bo jeżeli ja widziałam góry butów, to niedokładnie zdawałam sobie sprawę, skąd te buty są, prawda? Ale oni stworzyli opowieść, powiedzieli mi o tym, że tutaj ludzie zostali zamordowani. Ci ludzie zostali zamordowani dlatego, że byli inni predatorzy, którzy tych ludzi mordowali, bo różnili się od nich i sam akt tego mordu, takiego zbiorowego jednych na drugich zrobił na mnie tak potworne wrażenie, że myślę, że zostałam jakby to powiedzieć, jakbym została zarysowana. Jakby taka czysta, krystaliczna moja powierzchnia dziecięca została zarysowana raz na zawsze i cały czas mam tę rysę w sobie. Ale to jest ta rysa, która potem pozwala mi pisać, prowadzić swój pług przez kości umarłych, która pozwala mi widzieć rzeźnie, która powoduje, że staje się raz na zawsze już wrażliwa na możliwość czegoś takiego, co jest nie do wyobrażenia, a co się wydarzyło, więc się też i może wydarzyć, a mało tego dzieje się, tylko tego nie widzimy. To jeszcze Tokarska-Bakir napisała w świetnej recenzji, czy recenzji właściwie takim eseju, Kto się boi czułego narratora. Narrator jest czuły, bo jest doświadczony. Ma w pamięci zagładę i cały właściwie XX wiek. I tak zastanawiam się, na ile ta koncepcja czułego narratora, czy czułości jest związana jednak z tą taką pamięcią i z tym właściwie dziecięcym doświadczeniem. Ona jest też doświadczeniem, jest taka piękna opowieść buddyjska o Siddharcie, który pewnie znacie wszyscy Państwo to, który był pięknym, bogatym, strasznie księciem, miał żony i cudne dzieci i w ogóle żył szczęśliwie w raju, w zamkniętym pałacu i coś go niepokoiło, czuł, że coś jest nie tak i kiedyś wyszedł na zewnątrz i zobaczył mnóstwo cierpienia, zobaczył ludzi chorych, zobaczył ludzi umierających, zobaczył cierpiące zwierzęta i to doświadczenie go tak zmieniło, że porzucił życie w pałacu i wyszedł już na zewnątrz i zdał sobie sprawę, że naszą kondycją jest doświadczanie cierpienia i tak dalej, wiecie, uwolnienie się od cierpienia, nirwana i tak dalej. I pojęcie czułego narratora, strasznie często mnie o to wszyscy pytają, bo myślę, że ten czuły narrator nie jest do końca zdefiniowany i ja bym go nie chciała do końca definiować. Na pewno nie jest czuły w takim znaczeniu, jak że jest czułostkowy, czy przewrażliwiony, czy zbyt wrażliwy. Ta czułość jest bardziej podobna do tego, co się dzieje w nas, kiedy się zobaczy stos butów, albo kiedy się wyjdzie na zewnątrz z pałacu i zobaczy się umierające zwierzęta albo chorych ludzi. To jest takie głębokie doświadczenie, które buduje w nas jakąś przestrzeń do odczuwania wspólnoty bólu, wspólnoty cierpienia. I kiedy się już nabędzie tego czegoś, tej umiejętności, czy tej cechy, tej właściwości, to potem już się nie można tego pozbyć. To już jest cały czas i poprzez ten pryzmat widzi się innych ludzi. I oczywiście czuły narrator doprowadzony do już takiej największej radykalności jest takim punktem widzenia, który nie widzi różnic między ludźmi. To znaczy widzi, że wszyscy jesteśmy wspólni, że jesteśmy jednym ciałem, jednym cierpieniem, jedną wspólnotą bólu, lęku przed śmiercią, ale też i radości życia, dążenia do szczęścia, że właściwie nasze jednostkowe byty są takimi efemerydami, które się zjawiają, umierają, że jesteśmy jakimś rodzajem wspólnoty i ta czułość jest po prostu zwracaniem się ku tej swojej większej części. Tak to rozumiem. To brzmi trochę metafizycznie, ale wydaje mi się, że nie bałabym się tego metafizycznego wymiaru czułego narratora. Tak, ten czuły narrator właściwie pojawia się już w domu dziennym, domu nocnym.
w historii małej Olgi, która jest posadzona przez nianię Niemkę Gertrudę na kocyku do fotografii i właściwie pojawia się ten błysk lampy, który sprawia, że ty patrzysz na siebie z zewnątrz okiem zimnym, właśnie takim, i to jest takie dotknięcie też, można powiedzieć, jedno z strony tego obiektywu, ale z drugiej piszesz tam o takiej pokrywce, która dotyka, bo ty bawisz się tam, a może to jest Olga, która nie jest tobą, ale jest to rzeczywiście jakoś takie bardzo źródłowe twoje dotykanie cały czas tego już od bardzo dawna, które dostało jakby taką dojrzałą formę, ale też pewnie już nie ostateczną w mowie noblowskiej. I bardzo ci za to dziękuję, bo ta metafora jest po prostu wspaniała. Jest ona zupełnie niewyczerpana i dobrze jej właśnie tak nie domykać. Natomiast chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak ty rozumiesz, bo grono noblistów jest oczywiście wspaniałe. Tutaj już wymieniliśmy Tomasza Manna, ale ty też w pewnym momencie pisałaś o Elizabeth Costello i właściwie w tej drodze między rozumem a empatią, czułością, wybierając między Zingerem a Costello, poszłaś za Costello. I Costello powróciła teraz w nowej książce Coetzego Nadzieja. Jest tam taka scena, nie wiem, czy Państwo ją znają, więc może tylko i chciałabym ją przeczytać, przybliżę, ponieważ jest to bardzo, raz, że tytuł nas zobowiązuje dzisiaj, można powiedzieć, nadzieja, a dwa, że rzeczywiście wydaje mi się, że to jest coś do interpretacji. Pisarka Costello jest stara już, kiedy Coetzee zaczyna swoją opowieść, natomiast w tej ostatniej książce, którą w Polsce mamy, ona już ma początki demencji i chce, żeby po prostu przerwać jej życie. To jest jej prawo do przerwania i syn się sprzeciwia temu. I jest tutaj taki fragment, tak, sprzeciwia się temu i opowiada jej historię swojego psa, Demeter, znów taki wątek mitologiczny. Demeter, który zachorował na raka i nic już nie można było zrobić, tylko można było ulżyć w bólu. I tutaj zacytuję. Leżała w swoim koszu i czekała na śmierć, a jednak nie przyszło jej do głowy taka myśl, żeby przerwać swoje życie. Gdybyś przyłożyła jej ucho do gardła, usłyszałabyś ciągły, niski warkot protestu, oporu wobec losu. Nie rozumiała, czym jest nadzieja, a mimo to żyła w nadziei. Nadzieja stała się medium jej istnienia, dążeń każdej żywej komórki ciała, by trwać. I to koniec historii. Demeter oczywiście umarła, bo każdy kiedyś umiera. Ale może dasz radę wziąć z niej przykład? Czy to jest dla ciebie jakaś, no nie wiem, co być lekcja dla Europy, czy dla nas? Czy właśnie że dla Europy właściwie, bo ten Demeter to chyba to imię nie jest przypadkowe. Czy można powiedzieć, myślisz, że Europa jest takim przykład zdychającym psem? Ale właśnie, że każdej komórce ciała jednak tkwi ta ucieleśniona nadzieja i nie powinniśmy przedwcześnie chcieć go przerywać. I ta opowieść syna skierowana do matki, do starej Costello, można powiedzieć, że Europa ma jakąś demencję. No nie wiem, właśnie sama pisałaś o Coetzee, że on jest niby taki dydaktyczny i przejrzysty, ale wcale nie, jest bardzo trudny jakby. Jak tą nadzieję, czy to jest dla ciebie też jakaś część opowieści o Costello, którą byś włączyła w swoje eseje o zwierzętach i czego nas uczą jako w tych zdolnościach takich, można powiedzieć, jakie nam dają lekcje? Ale pytasz o Coetzee czy od Zingera, autora Costello? Ja bym szła za Coetzee i za lekcją Costello i za tym właśnie, takim ostatnim, gdzie już ten Zinger właściwie nam chyba do niczego już nie jest potrzebny, bo logika i rozum właściwie... Ja jakoś mam takie głęboko wbudowaną takie rozumienie świata, które mi się narzuca natychmiast, jak widzę jakiś skomplikowany problem, że wszystko się zmienia i rozwija ku czemuś, że znaczy nie trudno udowodnić, że to jest zmiana zawsze ku lepszemu, czy bardziej zróżnicowanemu, czy może bardziej uproszczonemu, ale że ten ruch jest czymś wartościowym i argument, że jak coś było, to dobre jest, że będzie teraz, nie jest dla mnie dobrym argumentem. W tej sytuacji zapytałabym, a co z bólem? Na co Demeter cierpi? Jak ona umiera? Czy to jest dla niej ocean cierpienia? Czy jakaś naturalny proces odchodzenia, który ma jakąś wartość samą w sobie? Więc ten syn Costello mnie nie przekonuje. Stoję po stronie Costello samej. No. Tak, a jeszcze pytałaś mnie przedtem o coś? Miałam coś jeszcze powiedzieć.
No właśnie, też może o tą antycypację, której się powinniśmy uczyć jako zdolność transgatunkową. Wydaje mi się, że to też jest dla ciebie taka ciekawa myśl, czego się możemy uczyć od zwierząt. Tutaj mówisz, że nie idziesz za tym przykładem Demeter, która mimo, że cierpi, wie, że umrze, woli żyć, woli trwać, ale zwierzęta uczą nas różnych współzależności, których człowiek, jakby mówiłaś o takich wartościach, takich bardzo nastawionych indywidualistycznie, które są właściwie zabójcze dla ludzkości, a zwierzęta lepiej sobie radzą, można powiedzieć. Tak, bardzo teraz obserwuję często zwierzęta. Byłam teraz na wsi, więc mam w ogóle całe pole obserwacyjne, ale też w internecie uwielbiam te wszystkie filmiki, które pokazują jakiś rodzaj altruizmu międzygatunkowego albo solidarności międzygatunkowej. To jest tak coś wzruszającego, bo my ludzie uważamy, że to myśmy wymyślili solidarność, że sięgamy poprzez klasy czy religię, wspieramy się nawzajem, ale kiedy widzi się, na przykład jak wczoraj chyba, jak widzi się zmokniętego ptaka, który chroni przed deszczem małego kotka z jakiegoś powodu, albo jak kaczka karmi ryby też z jakiegoś powodu. I te wszystkie takie drobne zachowania krukowatych, niesamowicie inteligentne, ale też od mojego psa uczę się poszanowania granic, drugiego bytu, godności, poczucia humoru, tego jak postępują zwierzęta wokół siebie, jak rzadka jest taka agresja bezsensowna, którą się spotyka u ludzi, a która u zwierząt, u psów czy kotów jest dużo bardziej rzadka, a u ptaków to już w ogóle. Więc można oglądać je i widzieć jak takie ciało zwierzęce właściwie ma bardzo podobne granice do ciała ludzkiego. I idąc za niektórymi filozofami można sobie wyobrazić, Viveiros de Castro, bo przecież jest taka teoria, że zwierzęta widzą siebie jak ludzi. To znaczy, kiedy mój pies nie widzi siebie jako psa. On siebie postrzega jako ważną dla siebie i dla innych osobę, która przecież wącha, patrzy. My nie wiemy, jak widzą siebie kruki na przykład, ale one prawdopodobnie przylatują do nas, traktują się jako rodzinę, jako jakieś swoiste plemię i patrzą na nas i mówią, o, co to za dziwne istoty, ale przecież to my tutaj jesteśmy najważniejsze, to my widzimy, my szukamy pożywienia, my mamy mapy terenu. I to odkrycie, że mogą być jakby centra w świadomości innych bytów, zmienia też świat raz na zawsze, ponieważ to nie tylko nie staje się już egocentryczne patrzenie, ani antropocentryczne patrzenie, tylko świat się staje zbiorem nieskończonych punktów widzenia, bardzo różnych od siebie i te punkty widzenia muszą negocjować ze sobą. Zawsze tak, żeby prowadzić ku jak największemu możliwemu dobru. Tak sobie to wyobrażam. Teraz mi się przypomniało jeszcze coś wspaniałego, co napisałaś, też z swojego dzieciństwa właściwie, kiedy twoja babcia na twoich oczach zabiła kurę i tam w tej kurze były jajka w różnych stadiach. I właściwie to stało się dla ciebie takim źródłem do myślenia o jakiejś mnogości tożsamości. To też jest jakaś lekcja można powiedzieć, nawet od martwych zwierząt. Czy myślisz, że to jest jakiś rodzaj też nadziei, że przyjdą lepsze czasy i wtedy jakieś te nowe możliwości, które w nas tkwią, gdybyś mogła to rozwinąć a propos właśnie takiej rozwoju naszej tożsamości, żebyśmy nie byli ciągle tacy sami. Tak, widziałam patroszenie kury. I nie wiem, czy wiecie Państwo, bo dzisiaj się kupuje kury już takie zrobione, ale kiedyś to było całkiem wielkie przeżycie, okropne zresztą. Kura po przekrojeniu miała w sobie jedno prawie całkiem gotowe jajko w takiej miękkiej skorupce, ale miała też jajka takie instatu nascendi, aż do takich malutkich zarodków. To była jakaś wyjątkowo nioska. Miała kilka tych jajek w różnym stadiów. Wstrząsnęło mną to właśnie jako małe dziecko i sobie pomyślałam, że każdy z nas jest jakby, znaczy może wtedy nie tymi słowami, ale dzisiaj to tłumacząc, że jest jakaś w ogóle cała filozofia potencjalności, cały kosmos różnych potencjalności, które nosimy w sobie i że one się mogą ujawnić, urodzić
oblec już w twardą skorupkę i pojawić się na świecie, ale też mogą tkwić w nas jako nigdy jeszcze niespełnione możliwości, na które czas dopiero przyjdzie i które się mogą ujawnić. I prawdę mówiąc, ten obraz, tę metaforę zawsze sobie trzymałam, żeby się wesprzeć w pisaniu. Wtedy, kiedy tworzyłam jakieś postaci, to sobie wyobrażałam, że ja jestem taką istotą, która ma te wszystkie postaci w sobie, w potencjale. Będę mogła je, pisząc następną książkę, wyciągnąć niejako i oblec już, jakby spowodować petryfikację ich, żeby one były już jakoś materialne bardziej. I że pełna jestem takich możliwości. To jest myślenie bardzo, myślę, terapeutyczne, które otwiera nam też nie tylko postaci do książki, ale otwiera nam też różne scenariusze do naszego własnego życia. Że nie jesteśmy zatrzaśnięci w tych swoich tożsamościach nieszczęsnych, tylko tożsamości są narzędziami, które używamy, żeby się skonfrontować z czymś na zewnątrz. Nie wiem, czy na sali są psychiatrzy i nie zaczną oponować, ale wydaje mi się, że to jest może i ekscentryczne, ale bardzo fajne, zdrowe, rozwojowe podejście. Powoli musimy kończyć naszą rozmowę, ale to dla Państwa będzie oznaczało coś wspaniałego, czyli możliwość zadawania pytań Oldze Tokarczuk. Ale chciałabym zapytać jeszcze, skoro mówisz właśnie o tej historii potencjalnej, dzisiaj też znowu się dużo mówi o historiach potencjalnych i o tak zwanych przeszłych nadziejach, że nadzieje, mimo że znamy ciąg dalszy, czasem niezbyt dobry, na przykład historia Solidarności jako ruchu mogłaby potoczyć się lepiej, moglibyśmy mieć lepszą demokrację, ale kiedy sięgamy właśnie do może tych przeszłych nadziei, to może one mają w sobie jakiś potencjał znowu takiej opowieści. Co ty myślisz o tych konceptach właśnie, o takich, że nadzieja nawet, że nigdy można powiedzieć nie warta żywienia. To, co się pisze właśnie teraz też współcześnie humanistami, myślę, że tego jest, to po prostu dopiero się jeszcze zacznie wydarzać. To już ty jako dziecko wiedziałaś, ale... Nie, wydaje mi się, że nadzieja jest mechanizmem ewolucyjnym i ludzie tylko tracą nadzieję w jakichś strasznie traumatycznych sytuacjach, wtedy, kiedy już nie funkcjonują normalnie. A nadzieja jest czymś absolutnie naturalnym i obecnym cały czas. I działa. Na przykład te wybory ostatnie. Można na to patrzeć, że ojej, straszna rzecz się stała, wygrał nie nasz kandydat, wygrał jakiś, będzie teraz w ogóle straszne rzeczy się będą działy, ale można też zmienić sposób widzenia i zobaczyć, matko, ale przecież tutaj jest prawie tyle samo ludzi, którzy głosowali na mojego kandydata, na tę stronę. I to nie są ludzie, którzy przecież wyparowali w związku z tym, że wygrał jeden kandydat. Ci ludzie cały czas są. Jest różnica niewielka. Zresztą, jak sobie mogę pozwolić na taki komentarz, to najbardziej dziwię się tym, którzy poszli do urn i wrzucali nieważne głosy. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest jakiś wbrew nadziei, prawda? Jest to jakieś takie na złość mamie odmrożę sobie uszy. I egotyczne bardzo. Właśnie takie z pominięciem tego, o czym cały czas tutaj mówię od początku, że są rzeczy, które są ważniejsze od nas i które prowadzą ku możliwemu większemu dobru większej ilości ludzi. I że są takie momenty, oczywiście nasze życie zależy na tym, żebyśmy się zajmowali też głównie sobą i żyli szczęśliwie i w pełni, ale są takie momenty, kiedy musimy się wycofać ze swoim ja i ze swoimi potrzebami, tak mi się wydaje. Wydaje mi się też, że my potrzebujemy dzisiaj, ale nie mówię tylko o Polakach, nie mówię tylko o Europejczykach, ale w ogóle na świecie, w tym całym zamęcie, że potrzebna nam jest jakaś taka globalna motywacja, jak coś takiego, co zjednoczy nas bez względu, ponad kulturami, bez względu na języki i religie. I długo myślałam, że to będzie kryzys klimatyczny. I tak się zapowiadało przez jakiś czas, prawda? Że kiedy uświadomiliśmy sobie, co się dzieje z Ziemią, że to zaczyna wyglądać niebezpiecznie, mnóstwo powstało ruchów, wszyscy zaczęliśmy o tym myśleć, zaczęliśmy coś robić też nawet na małą skalę.
i nagle to się zupełnie rozpłynęło w powietrzu. Właściwie stało się niesexy, niefajne. W ostatnich na przykład kampaniach wyborczych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w takim dyskursie politycznym te sprawy klimatyczne odeszły na plan dalszy i teraz nawet jakoś taki jest troszkę obciach, żeby się na to powoływać, prawda? Coś jakiegoś samobójczego zupełnie. Więc ja zaczynam wierzyć, że musi być coś takiego, co nas zjednoczy i zaczęłam sobie tak fantazjować, że może to być na przykład kosmici. Jakieś zagrożenie z zewnątrz, ale takie uniwersalne, globalne kompletnie. Jeżeli nie wystarcza nam szaleństwo Putina albo nieobliczalność Trumpa, ani totalne zagrożenie dla naszego istnienia właśnie poprzez kryzys klimatyczny, to może by się przydało coś takiego, co zrobiono kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy ta słynna audycja o lądowaniu kosmitów, prawda? Kiedy najpierw wywołała panikę, która mogłaby być mogłaby być pretekstem do zjednoczenia się do walki, do stanięcia wspólnie, we wspólnej sprawie, razem. W ogóle myślę, że brakuje nam uniwersalnych, bardzo wysokich punktów widzenia, patrzenia na świat. I na przykład uważam, że najważniejszymi odkryciami naukowymi w zeszłym roku, tak sobie robiłam takie właśnie, takie listy spraw ważnych, które zostały zupełnie pominięte przez jakieś rzeczy, które za 10 lat będą niepamiętane już zupełnie. Było to, że, nie wiem czy wiecie o tym, że na skutek długo prowadzonego bardzo porządnie eksperymentu, kilku eksperymentów, odkryto, że promieniowanie kosmiczne prowadzi do mutacji w komórkach istot żywych, roślinnych i zwierzęcych. To jest coś niesamowitego. To powoduje, że jesteśmy jakby dziećmi kosmosu, to nie jest już metaforą, ale też, że ewolucja jest popychana. Już nie mówiąc, że mogli rację mieć dawni astrologowie, którzy mówili o tym, że kosmos wpływa na nas bezpośrednio. Wpływa na nasz stan umysłowy, nasze wybory życiowe, na to, jak jest zbudowane nasze ciało, kiedy dostajemy miesiączki itd., itd. A drugie odkrycie, też takie wielkie, strasznie ważne i też takie pominięte jakoś, że w materiale pobranym z asteroidy, która sobie lata gdzieś tam naokoło Ziemi, odkryto mnóstwo związków organicznych, które nie występują na Ziemi, które są zupełnie swoiste, oryginalne, dziwne. A jak wiemy, związki organiczne są budulcami potem aminokwasów i ogólnie życia. Jak bardzo to poszerza naszą perspektywę, takie myślenie, jak bardzo nas to sytuuje w takiej perspektywie kosmicznej i też jak zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje tu i teraz i to, co jest ważne i to naprawdę, czym nie warto się przejmować i nie warto sobie zajmować głowy. To są takie różne projekty ekscentryczne, które rzeczywiście powinny być podejmowane i miejmy nadzieję będą. To mi też przypomina początek twojego eseju o gnozji, kiedy przywołujesz Recinę Flammariona o tym zachwyconym pielgrzymie, właściwie nie widzimy jego twarzy, ale i mówi, że to jest dobry zagląda jakby właściwie nie wiem jak to opisać, tą kulę ziemską, którą gdzieś zagląda, co on tam widzi i mówi, że dla ciebie ta Recina jest tak strasznie głęboka. Ja tego do końca nie rozumiem właśnie, co ty w niej widzisz, czy to jest właśnie ten moment, w którym jesteśmy, że możemy gdzieś zajrzeć, czy też ten świat jest, czy to jest właśnie też to, co teraz mówisz o tych kosmitach, czy właśnie o takich jeszcze rozszerzaniu okumentu. To będzie jasne, że ci kosmici są i całe te opowieści są metaforami, którymi próbuję opowiedzieć konieczność poszukania szerszego kontekstu do naszego myślenia o świecie. Tak bym to nazwała. Że te konteksty, które już wypracowaliśmy, na temat których było mnóstwo przemówień i dyskursów i konferencji, że one coś słabo działają, że potrzebujemy cały czas właśnie wystawienia głowy poza te dane, które już mamy, bo żyjemy w momencie kryzysu, w momencie jakby zmiany, przełomu i musimy zobaczyć te rzeczy, z którymi sobie dzisiaj nie możemy poradzić z jakiejś innej strony i prawdopodobnie wtedy
staną się one problemami do rozwiązania. To jest cała ta idea, o którą też we Wrocławiu toczę boję, żeby spróbować też jakby w edukacji wprowadzić jakąś taką kategorię ekscentryczności. Tylko nie powtarzania tego, co już się dowiedzieliśmy, tylko spróbować nauczyć się myśleć w taki sposób, w jaki jeszcze nie powiedzieliśmy, w jaki jeszcze nie pomyśleliśmy. To jest bardzo trudne i bardzo inspirujące, tak? Trudno jest po prostu to praktykować. Ale jeszcze może ostatnie takie pytanie, skoro solidarność może być oparta nie na prawach, do których nie mamy emocjonalnego stosunku, ale jak opowiadałaś, na pewnej ewolucyjnej, empatycznej jakiejś takiej współzależności. Piszesz też o tym, że te 43% tylko komórek w nas jest ludzkich. Reszta to są bardzo różne organizmy. Też jesteśmy takim, można powiedzieć, parlamentem różnych, republiką różnych bytów, to chciałabym cię zapytać, jaki rodzaj może narracji, narratora służyłby bardziej demokracji i takim właśnie może przyszłości, tak? Może nie ten pierwszoosobowy, który się wydaje demokratyczny, ale co możemy zrobić z samymi sposobami opowiadania jeszcze? Bardzo fajny, zastanawiam się nad tym cały czas i o ile narrator pierwszoosobowy jest cudownym odkryciem, właściwie takim dającym indywidualność obywatelom, ludziom i głos, prawo głosu, zwłaszcza w czasach, kiedy jeszcze ludzie nie umieli pisać i tylko elita umiała się wypowiedzieć na piśmie. Kiedy to się demokratyzowało, kiedy były szkoły powszechne i kiedy ludzie zaczęli pisać i wyrażać siebie, stworzyła się jakaś taka polifoniczność. Mnie się często ten narrator pierwszoosobowy dziś, jakby w tym kontekście, wydaje taki egocentryczny. Narrator bardzo rzadki, drugoosobowy, są takie książki pisane też w drugoosobowym, wydaje mi się jakiś taki dydaktyczny, jakiś taki nienaturalny zupełnie. Trzecioosobowy jest takim właśnie porządnym, dwudziestowiecznym narratorem, kiedy było wiadomo, że są jakieś zasady, prawa obowiązują, że w podręczniki mówią prawdę, że wszyscy się zgadzamy co do różnych rzeczy, kiedy nie ma internetu, gdzie każdy jest autorytetem w każdej sprawie. Więc ten trzeci narrator był godny zaufania i powstały tym narratorem napisane wielkie powieści. Ale dzisiejsze skomplikowanie świata domaga się czegoś innego jeszcze. I ja wymyśliłam tego narratora czwartoosobowego. Jest to trochę żart, trochę wyzwanie, trochę, nie wiem, eksperyment, ale widzę, że chwycił i że jakby ludzie zaczynają już jakby operować też tym czwartoosobowym narratorem. Mnie się wydaje, że musimy opowiadać świat w taki sposób, żeby pokazać, jak bardzo jesteśmy ze sobą związani i od siebie zależni. Pokazywać wszystkie możliwe sieci, związki, koincydencje, przypadki, prawa motyla, jak to się nazywa, efekty motyli i tak dalej, ponieważ żyjemy tak blisko siebie, żyjemy w społeczeństwach niesamowicie zależnych od siebie jednostek. Żyjemy w komunikacji, która nieustannie jest w naszej głowie i przepływa od jednej do drugiej. I z pewnością pojawi się taki geniusz, który będzie umiał obrać taką perspektywę, żeby opowiedzieć nam, nas samych, właśnie z tego nowego już panoptykalnego punktu widzenia. I myślę, że to będzie naprawdę coś, co nam uświadomi i co być może zmieni naszą perspektywę i być może właśnie wtedy ten czuły narrator stanie się czymś oczywistym i już nie trzeba go będzie definiować. Myślę jeszcze, czy ten narrator nie ma płci, skoro ma być taki solidarny, ten czwartoosobowy. Myślę, że narrator nie ma płci. Żaden narrator nie ma płci, oprócz tego, który się przedstawia na początku pierwszoosobowego i który tę płeć zaznacza. Dlatego, że płeć jest dosyć, według mnie, płeć jest dosyć takim powierzchownym wynalazkiem, służącym ku rozmnażaniu oczywiście ma pewien udział w naszych tożsamościach, ale nie w taki sposób, żeby nam te tożsamości w 100% projektowała. Kiedy piszę, sięgam głębiej niż moja płeć. Naprawdę
kiedy siadam naprawdę do intensywnej pracy, do tworzenia różnych rzeczy, gdybyś mnie wtedy wyrwała z transu i zapytała, czy ty jesteś kobietą czy mężczyzną, albo ani tym, albo i tym, nie wiedziałabym, jak ci odpowiedzieć. To jest coś dużo, dużo głębiej niż moja płeć. Być może to jest najbardziej ekscentryczne wyzwanie dla nas, bo chyba nawet wydawnictwa nie są do końca gotowe na rezygnację z płci w pisaniu. I wiem, że korygowano ci Dzienny Dom Nocny, tego narratora, który To się... nieporozumienie było, bo próbowałam lata temu, w 98 roku, pisać w neutrum te pierwsze części Domu Nocnego. I neutrum, rodzaj gramatyczny neutrum jest w polszczyźnie bardzo rzadki. Jest taki wiersz Kubiaka o ciele, który wzięłam sobie wtedy na... Kawafisa, który chyba Kubiak przepraszam, tłumaczył, Kawafisa. Kubiak to tłumaczył. I on ciału przypisuje właśnie rodzaj neutrum. I to piękne jest, bo tam ciało, które tam kochało się, tęskniłoś. I to tak bardzo pięknie, poetycko brzmi, ale jednak dziwnie to brzmi w polszczyźnie. I kiedy tak zaczęłam pisać te rozdziały, gdzie narrator się prezentuje i jest neutrum, redaktorka czy redaktor po prostu potraktowały jako błąd, jako literówki i to mi wywalili teraz. Ale dzisiaj już wiemy, że tyle powstało sposobów zaznaczania neutrum, że już polszczyzna sobie z tym coraz lepiej radzi. Tak, i byłoby nam taka książka też potrzebna, chyba żeby wprowadziło to do polszczyzny eksperymentowanie z różnymi rodzajami mówienia o tożsamości, niekoniecznie właśnie w tej płci, w tych binarności. Więc ja tak. myślę, że w ogóle tak mi przyszedł do głowy teraz postulat. Jeżeli głosuję na przykład albo idę po dowód osobisty do urzędu, to jestem obywatelo. Moja płeć jest nieważna. Mam takie same prawa jak inni obywatele. I mam tyle samo mogę... moje prawa są, wszystkie nasze prawa są równe bez względu na płeć. Ale jeżeli idę na randkę, no to jestem kobietą, prawda? Jeżeli idę na randkę z mężczyzną, albo niekoniecznie, mogę też być okej. Czyli tożsamość płciowa może być używana po prostu instrumentalnie i także jej brak. Bo kiedy piszę, siadam do pracy, to kompletnie porzucam swoją kobiecość czy żeńskość w garderobie z moimi ciuszkami. Piszę w dresie. Dobrze, to jest ten moment, kiedy Państwo mogą zadawać pytania. Proszę się zgłaszać, tutaj z boku będą podchodzić. To może tak zacznijmy tutaj może po lewej stronie, przynajmniej ja najbardziej tutaj widzę Panią, tak. Pani Wpaski, to ja. Nazywam się Ewa Rakowska i mam takie pytanie. Ponieważ zastanawiała się Pani nad tym, jakie sytuacje mogą nastąpić, żeby powstało to połączenie ludzi w obliczu zagrożenia. Czy nie sądzi Pani, że takim zagrożeniem mogłaby być rozszerzająca swoją władzę nad nami sztuczna inteligencja? I że wtedy gatunek ludzki, który mógłby stanąć na granicy istnienia, musiałby się bronić. I że wtedy, powiedzmy, zaistniałaby taka sytuacja. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Dziękuję. Instynktownie nie boję się sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest narzędziem człowieka, jednym z wielu narzędzi. Czasami ludzi przeraża ich wymyślone dzieła, ich odkrycia naukowe, ich narzędzia, maszyny. To jest trochę jakby sytuacja, którą opisała cudownie w literaturze Mary Shelley we Frankensteinie. Coś, co się wymyka ludzkiej kontroli, potem zagraża człowiekowi. Ludzie się boją lokomotyw, które zbudowali. Sztuczna inteligencja jest narzędziem, które musi mieć zabezpieczenia i te zabezpieczenia muszą być absolutnie zależne od człowieka. Jasne, że można skonstruować na przykład sekator, który utnie nam palce,
ponieważ nie będzie miał jakichś zabezpieczeń albo stanie się nowoczesny, ale raczej, że ten sekator w nocy obudzi się i będzie obcinał palce mieszkańcom domu, jest raczej mało prawdopodobne. Więc jest to kwestia zabezpieczeń i nie wiem, nie znam się na tym. Widzę w sztucznej inteligencji jakąś niesamowitą możliwość wzmocnienia ludzkiego intelektu, myślenia, szybkości wynalazków. Bardziej się boję szybkości tego, jak to powstanie i tego, że nie będziemy mogli jakby nadążyć za tym, ogarnąć tego wszystkiego, że będziemy musieli tworzyć za chwileczkę tłumaczy, którzy będą tą nam mogli jakoś, jakieś katalizatory. Ale bardziej mnie sztuczna inteligencja fascynuje i używam sztucznej inteligencji, bawię się sztuczną inteligencją, daje mi to dużo radości i widzę, w jaki sposób sztuczna inteligencja przetwarza naszą wiedzę. Ja mam takie pytanie, ponieważ poruszyliśmy tu różne aspekty człowieczeństwa, a to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, czy nie jest takim naprawdę wystawieniem naszego człowieczeństwa na zdanie egzaminu z człowieczeństwa, bo wiemy z nie tak dawnej historii, że tylko nasi zawsze przodkowie zostawiali nam groby, cmentarzyska i pomniki. Czy my jako współczesna cywilizacja, człowieczeństwo, no właśnie chcemy po sobie taką spuściznę zostawić? Czy zdobędziemy się na wyższy wysiłek, żeby jakiś inny pozostawić po sobie testament? Właściwie to jest, odpowiedzią na to pytanie jest to, co dzisiaj mówimy cały czas, prawda? I każdy z nas pojedynczo ma ograniczone możliwości zareagowania i zrobienia coś konkretnego, a zarazem ma duże, bo możemy pomagać, możemy coś robić na miarę naszych możliwości i myślę, że większość przyzwoitych ludzi to robi. Nawet jeżeli to jest podpisywanie listów otwartych, których potem już nikt nawet nie czyta. Tak, ale to chyba zawsze tak było, że nasza przyzwoitość była wystawiana na ciężkie próby i tak samo jest dzisiaj. Ważne jest zadanie sobie pytania, co ja mogę zrobić w tym wszystkim, co mogę powiedzieć, co mogę też konkretnie, czego dokonać, co zrobić fizycznie w tym wszystkim. Nie wiem, każdy z was coś takiego robi na pewno. Ja byłam w Ukrainie w tej chwili, jakieś tam 3 tygodnie temu. Widziałam z bliska, jak to wygląda i jakoś wróciłam jakaś kompletnie zmieniona, obcując blisko, ponieważ jak się siedzi daleko, to ma się takie doniesienia właściwie z filmików z Ukrainy. Doświadczenie przygnębienia ludzi, jakiejś takiej totalnej depresji i też poczucia beznadziei niestety, którą mają ludzie zmagający się coraz bardziej z ograniczeniami wydatków na takie normalne życie, z tym wszystkim, co się dzieje poza wydarzeniami na froncie, jest naprawdę totalne i przygnębiające, ponieważ Ukraina zmaga się z tysiącami ludzi, którzy są okaleczeni psychicznie i fizycznie. Wydaje mi się, że to jest takie w tej chwili ważne, tak jak ja rozumiem, to co jest dla mnie ważne i co jakby głęboko mnie poruszyło. Porusza mnie też głęboko coś, co też jest takie marginalne, właściwie nie widzi się tego w tych wszystkich sprawozdaniach. Los nie ludzi, los zwierząt w Ukrainie. Tutaj z całym podziwem i szacunkiem dla Wojtka Tochmana, który prowadzi niesamowitą fundację, jeździ cały czas do Ukrainy i ratuje te zwierzęta, nie tylko koty i psy, ale też zwierzęta gospodarcze. No, wczoraj był atak na stajnie, na ogromne obory, które Rosjanie zbombardowali. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Więc tak, żyjemy z tym. Możemy robić te drobne rzeczy, które możemy robić. Możemy głosować tak, żeby dążyć do tego, żeby tę wojnę jak najszybciej na dobrych warunkach, naszych warunkach zakończyć, ale też musimy zdawać sobie sprawę z własnej bezradności i z nią sobie też umieć psychologicznie poradzić. Mogę? Proszę.
Janusz Rachoń. Cieszę się bardzo, że pani tyle czasu poświęciła wiedzy, ale z drugiej strony obserwujemy takie zjawisko, że ludzie nie wierzą w osiągnięcia nauki. A antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, zmiany klimatu, etc., etc. Czy pani ma koncepcję, skąd to się bierze? Mam wrażenie, dziękuję za to pytanie, mam wrażenie, że to się dzieje z braku edukacji albo ze źle prowadzonej edukacji, gdzieś bardzo wcześnie i jest to do naprawy, mam wrażenie, że ilość ludzi, którzy kwestionują naukę, twardą naukę, ma się wprost proporcjonalnie do byle jakości szkół i byle jakości wykształcenia. I w tych krajach jest, gdzie pojawia się, kiedy to wykształcenie jest po prostu no, byle jak dostarczane ludziom. Ale też wydaje mi się, że to jest sprawa do rozwiązania i też dużą częścią, przepraszam, że jestem zmęczona trochę, jest kwestia tego, że wspieramy w jakiś sposób i odnosimy się poważnie do tego, co się dzieje w internecie. Internet oprócz swoich cudownych i bardzo fajnych rzeczy, które nam pomagają komunikować się, jak wiecie, jest też wylęgarnią takich niebezpiecznych rzeczy. Gdyby Hitler miał internet, to myślę, że świat by wyglądał inaczej, niestety, i gorzej. No nie wiem, co mam powiedzieć. No, trzeba tych ludzi kształcić i nie dawać im wiary i nie dawać im jakby mównic do tego, żeby rozpowszechniali szkodliwe bzdury. Dzień dobry, mam na imię Magda i przyszło mi na myśl takie opowiadanie Lema, które pod tytułem Maska, które przeczytałam jako młoda dziewczyna i zapadło mi w pamięć, a które łączy pewne wątki tej dzisiejszej rozmowy, czyli tego narratora, który właściwie jest pozbawiony płciowości, bo ta płeć dopiero przychodzi, jakiegoś robota, który się potem nagle zaczyna odczuwać, ma takie ludzkie odczucia. Nie wiem, czy państwo pamiętają to opowiadanie. To jest o takiej maszynie, która staje się nagle kobietą, a tak naprawdę jest maszyną zbudowaną do tego, żeby zabić kontestatora, którego król nie lubi. No i tam pojawi się uczucie między maszyną a tym filozofem. Czyli no, nawiązuję teraz do pewnej nadziei, czyli mimo całego zła wydaje mi się, że jest jakiś taki pierwiastek dobra, jakieś takie ziarno dobra, że mimo wszystkiego, że na przykład intencji, z którą maszyna, na przykład możemy to w obecnych czasach porównać do sztucznej inteligencji, zostaje stworzona, to jednak ona nie tylko zło od nas bierze, ale jednak te elementy dobra. Czy to jest właśnie taka nadzieja, że mimo, że jest beton, to na tym betonie w małej przerwie wyrośnie kwiatek czy trawa? Czy na tym możemy troszeczkę też się opierać? Wie pani, co mi daje nadzieję, kiedy myślę właśnie o Ukrainie, kiedy, nie wiem, boję się, budzę się w nocy pełna lęku, o bliskich, o siebie, ale też o świat, kiedy mam jakieś takie ciemniejsze momenty w swoim życiu. Ogromną moc daje mi takie myślenie o jak to się stało, że myśmy się tu wzięli, że myśmy się skądś wzięli i że tu siedzimy teraz w tym pięknym gdańskim kościele i że przyszliście tutaj państwo, żeby posłuchać mnie i żeby porozmawiać o czymś, żeby znaleźć jakąś nadzieję, o jakimś dobru, o jakichś rzeczach, które dadzą wam do myślenia. A ja przyszłam i się cieszę, że się z wami kontaktuję i że poświęcacie mi tyle czasu i że Magda, jechałyśmy tutaj z Wrocławia i że w świecie jest tyle dobrych rzeczy i sam fakt, że myśmy przeżyli, że mieliśmy rodziców i dziadków i ci dziadkowie i pradziadkowie sobie poradzili. Były 2 wojny, oni przeżyli, znaleźli jedzenie, a pradziadkowie przeżyli jakieś okropne przemieszczenia, jakąś wojnę 30-letnią, jakieś mrozy w XVII wieku, a jeszcze wcześniej w jakimś średniowieczu przeżyli jakieś potworne zmiany klimatu.
i tak dalej, i tak dalej. I sięgam sobie do tego plemienia, które żyje gdzieś i pochukuje jakiegoś wczesnego człowieka z Kromanion. I w tym plemieniu wszyscy jesteśmy, tam są nasi wspólni już wtedy dziadowie i nasze prababki. I potem jeszcze się cofamy i ten jeden człowiek, który jest naszym wspólnym dziadkiem i że on się tak cudownie rozmnożył i ta jego żona, narodzili tyle dzieci, te dzieci przetrwały i my teraz tutaj jesteśmy. I wiem, że to brzmi fantastycznie i znowu ekscentrycznie, ale to jest cudowna wizja. Człowiek ma takie niesamowite możliwości przetrwania i tyle mądrości w sobie i tyle umiejętności i sprytu wychodzenia z różnych tarapatów, kiedy wydaje się, że już jest skończony i że została garstka tych biednych ludzi zniszczonych tam, nie wiem, na przełomie tam 20 000 lat temu, kiedy rzeczywiście pozostała tylko garstka ludzi. I ma w sobie taki potencjał niszczenia, ale też potencjał budowania i potencjał, niesamowity potencjał czegoś takiego, co nazywamy dobrem, współczuciem, poświęceniem dla innych, altruizmem. Więc tak jak te wybory, jak te szklanki słynne do połowy puste i do połowy pełne, to myślmy o nas wszystkich, naprawdę wszystkich, jako też i niszczycielach, ale też i cudownych, dzielnych istotach, które idą przez czas, wymyślają cały czas coś fajnego, żyją, kochają się i wierzą cały czas, że będzie jakoś lepiej. Dziękujemy bardzo za wspaniałe pytanie i za przyjście.